Zapytał pan, jak mi się udało przeżyć. Mnie się nic nie udało. To był lipiec 1942 roku. To 22 lipca zaczęła się taka wielka akcja likwidacyjna getta warszawskiego. I wtedy ja byłam tam w tym getcie, byłam tam w środku tego piekła i miałam 6 miesięcy. To był po prostu jakiś cudowny przypadek. Tym bardziej, że straciłam wszystkich. Cała rodzina, duża rodzina podobno zginęła. Czyli zostało dziecko, które miało 6 miesięcy, bez matki, bez ojca, bez babki, bez dziadka, bez wujków, bez cioć. Samo 6-miesięczne dziecko. I jak ostatnio rozmawiałam ze znajomymi, rozmawialiśmy o tym właśnie i o tym lipcu, bo to właśnie była rocznica. Mówiłam, że był to cud. Był to cud miłości z obu stron. I ze strony mojej rodziny żydowskiej, dla której wyobrażam sobie było bardzo traumatyczne przeżycie oddać 6-miesięczne dziecko. Nie wiadomo na co i co z tym dzieckiem będzie, do ludzi, których nie znali. No i ile trzeba było miłości z drugiej strony, żeby przyjąć takie niemowlę i się nim zająć. A moja mama, ta przybrana, która uratowała bardzo wiele dzieci i wielu dorosłych, no miała swoje dzieci, miała je bardzo wcześnie. Miała je tak wcześnie, że jakoś chyba jeszcze instynkt macierzyński u niej nie zadziałał, bo miała 16 lat, jak wyszła za mąż. Jakby opowiadała, że na złość rodzinie swojej, bo chciała się usamodzielnić. Potem zostawiła tego męża razem z dziećmi i wyjeżdżała sobie, jeździła do Petersburga, grała w ruletkę, była taką wyzwoloną kobietą. Oczywiście musiała zdobyć zawód, bo wcześniej nie miała, ale jak zostawiła męża, to musiała przecież sobie radzić. Skończyła szkołę dla położnych i felczerów, była znakomita w swoim fachu. No ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że potem, kiedy wzięła to małe dziecko, to cały ten instynkt macierzyński, który nie miał ujścia, że tak powiem, wcześniej, wszystko dostałam ja. Byłam dzieckiem dość trudnym, upartym, takim, z którym trudno było wytrzymać, które musiało dostać natychmiast wszystko to, co chce, bo tak było, bo to wszystko zawsze dostawało. No i gdyby nie ten wstrząs, który mi się zdarzył, jak miałam 17 lat, kiedy się dowiedziałam o swojej historii, bo wcześniej jej nie znałam, no to nie wiadomo, co by ze mnie wyrosło. Natomiast ten wstrząs, który przeżyłam, sprawił, że przyszła refleksja, że bardzo dużo się w moim życiu zmieniło. Moja historia w tym, co się opowiada o Holokauście, w tej tragedii wielkiej całego narodu i poszczególnych ludzi, którzy o tych tragediach opowiadają, ta moja historia ma dużo światła, ma jednak dużo optymizmu, że nawet w takim piekle, nawet w takich nieludzkich warunkach znajdują się ludzie, którzy mają serce, którzy potrafią kochać, którzy chcą i potrafią pomagać. I to jest bardzo ważne, szczególnie teraz, jak się opowiada o tym dzieciom, żeby ich nie dołować już tak do końca, że świat jest taki okrutny, że zabija, że ludzi można tak upodlić do końca. Nie do końca. Irena Sendlerowa zawsze mówiła, że tych ludzi, którzy pomagali, było za mało. Ona chciałaby, żeby było więcej. No ale byli. I to byli ludzie, których można spokojnie nazwać bohaterami. No bo przecież ryzykowali własne życie i życie swoich rodzin. Nikt się nie rodzi bohatera. Bohaterstwo to jest jakiś rodzaj patologii nawet, takiej pozytywnej, ale tak, odbiega od norm. Nie każdy jest gotów narażać własne życie własnych dzieci po to, żeby ratować obcego człowieka. Ale takich ludzi było i wcale ich nie było mało, mimo że Irena uważała, że było ich za mało. Pewnie miała rację, bo ona tam była.
Mój mąż, który przeżył wojnę, bo starszy był ode mnie prawie o 20 lat, czyli on bardzo dobrze te czasy wojny pamięta, też mówił podobnie, że tych ludzi było mało, że było dużo, chyba najwięcej było ludzi obojętnych. Obok ludzi obojętnych byli tacy, którzy byli źli, którzy nie tylko nie pomagali, ale wprost przeciwnie, donosili, pokazywali palcem Niemcom: o, zobacz, tu idzie Żyd. Uratowanie niemowlęcia było niesłychanie trudne, najtrudniejsze w ogóle. I dlatego tak niewiele takich dzieci można było uratować, no bo niemowlę płacze, prawda? Nawet jak schowani są ludzie, jest ich kilkanaście osób i dziecko raptem zaczyna płakać, kładło mu się na buzię poduszkę. Dziecko się dusiło, ale nie było wyjścia, bo mogło ściągnąć Niemców i wtedy wszyscy by zginęli. Było to niesłychanie trudne. Ja wiem, że ktoś mi opowiadał, że moja mama, chodząc na roboty, pracowała w zakładach Tebensa. Tam to były zakłady, które szyły mundury dla Niemców. I ona nosiła niemowlę, którym ja wtedy byłam w plecaku. Niemcy wiedzieli, że to się zdarza, że kobiety noszą dzieci w plecaku i podobno przebijali te plecaki szpicrutami. Także znowu miałam szczęście, że na mnie taka szpicruta nie trafiła. A poza tym, żeby takie dziecko nie nosić w plecaku, no to trzeba je było uśpić, podobno luminalem, no bo przecież nie można zapakować niemowlęcia do plecaka i będzie cicho się działo. Moja przybrana mama miała pasierba, który był inżynierem budowlanym i już nie wiem, coś tam robił w getcie. W każdym razie wywoził cegły z getta, przewoził na aryjską stronę. I umówili się, że któregoś dnia właśnie w tym lipcu 1942 roku on zabierze to dziecko. To dziecko zostało włożone do drewnianej skrzynki. Skrzynka miała otwory do oddychania. Dziecko musiało być uśpione znowu luminalem. I to dziecko zostało w tej skrzynce, która była schowana między cegłami, wywiezione z getta na drugą stronę. To, co było najgorszego, co się zdarzyło w moim życiu, było poza moją świadomością. Jak już miałam świadomość, to miałam dookoła tylko miłość i samo dobro. Także nie miałam kiedy nabawić się traumy i nie miałam czego przekazać mojej córce. Przypadek, koleżanka, z którą byłam w szkole klasztornej, bo rok byłam, przyjechała mnie odwiedzić i zapytała, dlaczego ja jej tego nie opowiedziałam. Ona się dowiedziała od siostry zakonnej, która była naszą wychowawczynią, a siostra zakonna od mojej mamy, bo mama, oddając mnie do tej szkoły, a oddała, bo ja chciałam, oddała mnie do tej szkoły, musiała tej siostrze powiedzieć: proszę z tym dzieckiem ostrożnie, bo dziecko miało trudną przeszłość. Pyta pani, jak zareagowałam? Tak jak każde dziecko przysposobione, które się o tym raptem dowiaduje. Bo jeśli chodzi o samo żydostwo, to ono mi nie robiło nic, bo ja nic o Żydach nie wiedziałam. Pojęcia nie miałam. W tamtych czasach w szkole się tego nie uczyło, a w domu się nie mówiło. U mnie w domu to był temat tabu, bo mama się ciągle bała, że przyjadą Żydzi i odbiorą jej ukochane dziecko. Także ja o Żydach nie miałam zielonego pojęcia. Pamiętam, jak przyszłam do szkoły i mojego wychowawcę, polonistę, zapytałam: panie profesorze, kim są Żydzi, co to takiego? I on został ze mną po lekcjach, siedzieliśmy w bibliotece chyba 2 godziny i on mi nie zadawał pytań, tylko mi opowiadał o Żydach, o tym, co się stało, o II wojnie i tak.